Świat pędzi do przodu, wszystkie gałęzie przemysłu, rolnictwa rozwijają się, co w sposób nieuchronny wiąże się również z zagrożeniem zniszczenia tego, co pozostało po tych najstarszych dziejach. Zabytki archeologiczne są najliczniejszą grupą zabytków. W zasadzie każdą rzecz, która leży na ziemi, która jest w ziemi, bądź która jest w wodzie, możemy uznać za zabytek archeologiczny. I tutaj mamy i te tak zwane zabytki nieruchome, czyli pozostałości osad, grodów, cmentarzysk, miasta historyczne, bo one też są do pewnego stopnia zabytkami archeologicznymi. Cmentarze płaskie, cmentarzyska kurhanowe, pojedyncze kurhany, kopce. Więc one są wyjątkowo zróżnicowane. Do większej rozpoznawalności przyczyniły się wprowadzenie nowoczesnych metod rozpoznania nieinwazyjnego, przede wszystkim skaningu laserowego i zdjęć lotniczych. I systematyczne badania powierzchniowe w ramach tzw. archeologicznego zdjęcia Polski. To archeologiczne zdjęcie Polski opierało się głównie na badaniach powierzchniowych. Czyli archeolodzy wczesną wiosną i późną jesienią, czyli kiedy nie ma jeszcze na polach roślinności, wychodzili na te pola, chodzili, patrzyli pod nogi i zbierali fragmenty ceramiki. Nanosi się takie informacje o tych fragmentach ceramiki czy przedmiotach krzemiennych, no bo je się najczęściej odkrywa na zwykłe mapy i później wiemy, że w jakichś miejscach po prostu te stanowiska archeologiczne są. Bardzo dużą rolę przy odkrywaniu zabytków i dokumentacji odgrywają duże inwestycje, przede wszystkim inwestycje drogowe. I podczas tych inwestycji drogowych jest wymóg przeprowadzenia wcześniejszego rozpoznania archeologicznego. Badania powierzchniowe to jest po prostu przejście po terenie inwestycji archeologów, którzy wskazują miejsca, gdzie potencjalnie może znaleźć się stanowisko archeologiczne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w tej chwili największym zleceniodawcą badań archeologicznych w całej Polsce. To naprawdę są już, można powiedzieć, tysiące hektarów przebadanych. Odkrycia archeologiczne nie są przeszkodą i nie blokują inwestycji. Piękne kafle, koraliki, naparstki, pierścionki, monety, bełty strzał, topory. Wykopaliśmy piec. Jak się okazało, tutaj był piec do porcelany z XVIII wieku. Przez lata ten zamek był ruiną, przechodził z rąk do rąk i nie było na niego pomysłu. I znalazł się człowiek, który zdecydował, że on go odbuduje, przynajmniej w części, bo tam pewne partie nie jesteśmy w stanie odbudować, bo nie wiem, jak one wyglądały nawet pierwotnie. Część wykorzysta na swoje potrzeby, natomiast część będzie ogólnodostępna, będzie można to obejrzeć, zwiedzać. Kolejnym elementem, który spowodował przyrost w ostatnich latach ogromnych stanowisk archeologicznych rozpoznanych, to jest działalność grup poszukiwawczych, które poszukują zabytków przy pomocy wykrywaczy metali. Oni wchodzą w tereny, gdzie wcześniej często archeolodzy nie wchodzili po prostu z różnych powodów. Ograniczenie tego i sprowadzenie z powrotem do podziemia przyniosłoby tylko szkody. Kiedy mamy świadomość tego, że to jest tak szalenie bogaty region archeologiczny, gdzie naprawdę można się potknąć czasem o zabytki chodząc po polach, to też powoduje, że jest sporo amatorów archeologii, niekoniecznie tych, którym przyświeca zgłębianie i publikowanie wiedzy, tylko po prostu przyjeżdżają tutaj, żeby poszukać sobie na własny rachunek i gdzieś tam własne, prywatne kolekcje budować. Udało nam się po wielu latach rozmów, edukacji tak naprawdę mieszkańców tego regionu doprowadzić do takiej sytuacji, że po prostu wiemy, że jak ktoś puka do Muzeum Frobiszowiec, dzwoni i mówi, że coś ma, to nie przywiezie pierwszej lepszej cegły, która mu się wydaje, że jest stara, tylko faktycznie on już wie, że to, co trafił, to może mieć wartość i takich przykładów mamy mnóstwo. Mamy jeden z dwóch w Europie znanych mieczy z XV-XVI wieku, który został odkryty przez człowieka, który prowadził prace melioracyjne koparką na polu. Mamy w innym miejscu rolnika, który zaczepił pługiem miejsce
zdeponowania skarbu wielu tysięcy monet i potem kolejne osoby dosłownie gołym okiem można było te monety z pola zbierać. Więc naprawdę są nieprawdopodobne informacje, których byśmy nigdy nie uzyskali, gdyby nie świadomość mieszkańców tego regionu, że to, co w ziemi, to jest wspólne dobro. Jeżeli coś znajdujemy, to warto to zgłosić. Trzeba było tym ludziom uświadomić, że to jest ich własność. Muzeum pojawia się tutaj tylko po to, żeby lepiej to miejsce poznać, lepiej poznać wartość tego miejsca i tą wartość wyeksponować. Natomiast ta wartość jest ich własnością. Budziło to wiele wątpliwości. Czy to przetrwa, czy nie będzie niszczone, czy nie będzie spalone, czy nie będzie zdewastowane, czy ludzie w ogóle zechcą tam przychodzić. Udało się. Zaufanie osiągnęliśmy przez wspólne życie, wspólne funkcjonowanie, wspólną pracę. I teraz wiemy, że na społeczność lokalną zawsze możemy liczyć. Gdyby muzeum nie zajęło się tym w 2005 roku, nie wykupiło tych terenów z rąk prywatnych, prawdopodobnie po Grodzisku nie byłoby już śladu. To nie jest tylko wojna, która niszczy rzeczywiście bezpowrotnie zabytki archeologiczne, ale to jest też życie codzienne. I naszą też rolą jest to, by uratować jak najwięcej, żeby za 100 lat, za 200 lat nasi koledzy po fachu mieli jeszcze co badać. A nie tylko to, co uda nam się wykopać teraz i zostawić na półkach magazynowych.